Dzień dobry, wita się z Państwem Sławomir Kalwinek, Filmowa Migawka, czyli podcast Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi. Dziś przedświątecznie i mamy wyjątkowych gości, o których za chwileczkę Państwo się dowiecie. Zapraszam serdecznie. To jest podcast WFO. A naszymi gośćmi są pani profesor Grażyna Kędzielawska, wieloletnia opiekunka pracowni filmu dokumentalnego na Wydziale Reżyserii, i Mikołaj Jazdon, też profesor, tym razem z Uniwersytetu w Poznaniu. Nie pomyliłem się, mam nadzieję. Zapraszam serdecznie na rozmowę. To jest podcast WFO. Grażyno, widzę Cię tutaj w szkole pierwszy raz od kilku miesięcy, bo już w tej chwili jesteś wolna od szkoły, ale przez wiele lat byłaś jedną z najważniejszych postaci, ponieważ uczyłaś filmu dokumentalnego. To znaczy, nie byłam taką ważną postacią, tylko ważną dla pierwszego roku. To znaczy w tym sensie, że stworzyłam taki autorski program, który powstawał przez lata, a powstał dokładnie w 2010 roku. Został wydrukowany jako przewodnik dokumentalisty, jako rodzaj skryptu, podstawy warsztatu. On powstał dlatego, że zebrało się jakby dużo materiałów, ponieważ miałam taki sposób prowadzenia zajęć zwróconych na studenta. To znaczy, ja nie narzucałam swojej formy, tylko cały program służył temu, żeby student umiał się otworzyć, sprawdzić swoje możliwości artystyczne, psychiczne i tak dalej, żeby wiedzieć, co w nim jest dobrego, co złego, co można uzupełnić, i powstał cykl ćwiczeń i takich, polecam ten przewodnik, dlatego że on był tłumaczony w kilku językach, prawda, angielski, francuski. Pierwsze warsztaty mieliśmy w Mińsku na białoruski, prawda, to były świetne warsztaty, zresztą ze Sławkiem. I efekty tych warsztatów zawsze były dobre, bo one owocnie się kończyły ćwiczeniami i filmami. I dlatego ta moja praca, ona powiedzmy nie była taka monotonna, dlatego że ja oddawałam im głos, dając im jak to Has zawsze nazywał, podstawą jest warsztat. I on uważał, bo ja byłam jego uczennicą, jakby po raz pierwszy przyszedł do szkoły na pierwszym roku, uczył fabuły, prawda, ale zawsze uważał, że dokument to jest podstawa warsztatu. I bardzo szanował ten dokument i zawsze doceniał jakby osiągnięcia. Czyli to powstało jak gdyby z takich podstaw i spotkań. Po pierwsze z Karabaszem, z Klubą na pierwszym roku, a potem z Andrzejem Brzozowskim na drugim i z Hasem. No i moja orientacja się ukształtowała w kierunku dokumentalnym poprzez jeden przypadek. A mianowicie byłam na roku z Lechem Majewskim. Robiliśmy wspólny film o Bełchatowie, zresztą on uznaje ten film święto. To zabawny film jest. O górnikach, którzy przyjeżdżają do centralnej Polski budować kopalnie w Bełchatowie. Tak, jest zarazem śmieszny, komiczny, ale też taki, powiedziałabym, bardzo ludzki i wcale nie robiony na taśmie poza naszymi programem. I on zrobił taki film o hotelu, prawda, Hotel Grand, i on organizował sobie zestaw filmów. Ja za ten dokument dostałam 3+. Kluba powiedział, masz dobrą fabułę, prawda? Tu dostaję 3+. A on mówi tak, brakuje mi filmów, to zrobimy kopię. Ja mówię, a zrób. Puenta jest taka, że po tym festiwalu, któremu przewodniczył Kuc, po tym festiwalu jeden z kolegów podchodzi do mnie i mówi tak, a wiesz, kto wygrał festiwal? Ja mówię, nie wiem. On mówi, ty. Przemilczę resztę.
Ale będziemy jeszcze rozmawiali o tym, dlaczego w podcaście Wytwórni Filmów Oświatowych akurat ty będziesz występowała i zaraz będziemy rozmawiali o Wytwórni Filmów Oświatowych. Warto jeszcze wspomnieć o tym, że pracowałaś bardzo dużo lat i wykształciłaś bardzo wielu reżyserów, którzy zdobywali bardzo wiele nagród chyba na wszystkich festiwalach świata. To się zgadza, ale moja droga była tak, ja mówię, każdy film jest pewnym doświadczeniem i zawsze mówię, że trzeba popełniać nie te same błędy, ale inne. Czyli jeżeli popełniamy błędy i idziemy gdzieś tam dalej, w głąb siebie i rozpoznajemy własne możliwości, to wówczas możemy zrobić coś takiego, co nas nawet zaskoczy. Prawda, że Has kiedyś oglądał swój film, nie wiem który, mówi tak: wiesz, Grażyna, jak obejrzałem, to pomyślałem, czy ja to zrobiłem? I czasem, jeżeli mamy takie odczucie, że spotykamy się po latach z filmem swoim, prawda, i on nas zaskoczy w ten pozytywny sposób, to warto się zająć. A dokument nie jest prosty. Nie. Zaraz przejdziemy do tego, tylko powiem dla Państwa, którzy nas tutaj widzicie, bo też jest włączone nagrywanie w kamerze, że jesteśmy w bufecie Szkoły Filmowej w Łodzi przy ulicy Targowej, gdzie właściwie wszyscy się spotkaliśmy troszeczkę przez przypadek, a troszeczkę nie. I to była okazja, dla której właśnie przed świętami, przed samymi świętami możemy sobie porozmawiać o filmie dokumentalnym i nie tylko. A teraz Mikołaj Jazdan. To ja chcę też skorzystać, że spotykamy się z Grażyną, a mówiliśmy przed chwilą o Wytwórni Filmów Oświatowych. Dla mnie jednym z najpiękniejszych filmów oświatowych jest film, który właściwie idealnie pasuje do świąt, które niebawem. Film Portret ze słów. Film o tęsknocie, która potęguje się właśnie w czasie świąt, gdy bliscy są sobie od siebie oddaleni. W czasach, kiedy nie było internetu, nie było telefonów komórkowych, zrealizowałaś film o imigrantce, która tęskni za swoimi bliskimi i wysyła im takie listy wideo na kasecie, żeby pokazać, jak mieszka, podzielić się swoimi odczuciami, ale także licząc, że oni przyślą z tego świata biedniejszego, bo ona wyjeżdża z biednej Polski na zachód, ale bogatszego w życie rodzinne. Jak wpadłaś na pomysł tego filmu i jak potoczyły się jakby koleje jego realizacji, bo to piękny film. No nie mogę pominąć, że to była moja przyjaciółka i że byłyśmy z sobą jakby blisko. To, że ona się zgodziła na taki bolesny film, to było dla mnie wielkim zaskoczeniem, ale widocznie jej ból był na tyle duży, że ona się chciała z tym podzielić. To, że operatorem był Krzysztof Ptak, prawda? Freda robił dźwięk. To, że była taki moment krytyczny w jej życiu. Ta jej niewymierna tęsknota, która... Ja nie chcę jakby puentować tego, co potem życie zweryfikowało, prawda? To oddalenie, ta tęsknota za rodziną, to wyobcowanie jej tam w nowym środowisku było tak ogromne. Ona była bardzo powściągliwą osobą, ale tę jej emocję można było wyczuć w każdym słowie. To był taki, a poza tym to było takie rozdarcie. To był moment, kiedy się ludzie rozstawali, wyjeżdżali i nawet słyszałam taką opinię, już nie będę używać nazwisk, że ten film był taki troszkę uniwersalny dla wielu osób, które musiały się oderwać i emigrować. Zjawisko emigracji teraz jest powszechne, prawda? Ale co innego kiedyś oznaczała emigracja. Tak, nie można było wrócić. To był stan, prawda? To było tuż po stanie wojennym i to było jak gdyby w tej sytuacji bardzo trudne do jakby określenia. Było trudne do zrealizowania, uzyskać tą intymność, bardzo, pojechać? Bardzo. Ja uważam, że
dobrze nastrojony, jak to zawsze mówił Has, dobrze nastroić trzeba operatora, jak instrument. Jak się go nastroi, to można go zostawić, a czasem była taka konieczność, że w jej ciasnym pokoju właściwie on się mieścił z kamerą i musieliśmy siedzieć w małym przedpokoju, bo ona miała tylko aneks kuchenny, prawda, i powstało tam jedno ujęcie, gdzie ona mówi wyłącz kamerę, on nie wyłączył i poszedł jakby za ruchem, ale to jest jego instynkt. I poszedł do tego zdjęcia matki. I jak wyszedł, to mówi tak, no mamy film. Grażyno, ty jesteś też osobą, która zrealizowała bardzo dużo filmów do telewizji, chyba głównie, w Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi. Zdobywałaś mnóstwo nagród, zdobyłaś nagrodę w Krakowie. No, kilka razy. Tak, kilka razy. Ale i nie tylko, bo ja teraz robiłam porządek, więc tak w swoim takim dossier. Do pewnego momentu wysyłałam filmy, a potem już jak realizowałam do telewizji, naprawdę nie wysyłam ani jednego filmu. Mnie nie interesowała ta jakby, no jeżeli Blizna miała oglądalność 7 milionów w jedynce, prawda? Jeżeli... jest Blizna? A Blizna jest o takim doświadczeniu, które w tej chwili jest bardzo aktualne, wówczas nieaktualne, bo to był 90 bodajże 6 rok. Blizna była o doświadczeniach przemocy seksualnej w różnych osobach i zebrać te osoby, które się na to zgodziły. Zaaranżowałam to, zatrudniając psycholożkę, która stworzyła pewien program. Te zdjęcia nie były takie niezwykłe, ale te osoby się oczyszczały i ten film temu służył. I stąd było zainteresowanie, ale to tyle lat temu, a ten problem narasta w naszym, że tak powiem, społeczeństwie i wokół i jest akceptowalny. Prawda? Bo każdy z nas ma jakieś doświadczenia własne, o których nie mówi, których nie otwiera, do których nie chce wracać. Tak przypuszczam, tak się domyślam, że każdy człowiek ma jakieś własne tego typu doświadczenia. Z tego, co już powiedziałaś, taki rys twojej twórczości, kino intymne się tutaj zarysowuje, bo ten portret ze słów skojarzył mi się z taką drogą dokumentalisty, który realizując właśnie taki portret intymny sięga po list. Anna Dyrka-Brzozowska kiedyś zrobiła List Katarzyny Korniak, taki film, ale wiem, że ty też robiłaś filmy oparte na listach, czyli ten motyw jest obecny w twojej twórczości. Tak, ja robiłam taki cykl listy, który składał się z 3 części. Robiąc dokumentację, poszłam tutaj do sądu, usiadłam sobie na ławce, prawda, i tak rozmawiam z jedną osobą, która czeka na wejście, prawda, czy chciałaby, żeby powstał film, mówi nie, broń Boże. Ja mówię, może tylko dźwięk. Nie, broń Boże. No i nagle przysiadam się do Ani Durki i mówię tak, że chciałabym zrobić film, może tylko nagram dźwięk. A dlaczego nie zdjęcia? No więc ona mnie zaskoczyła. Ona potrzebowała tego filmu. Ten film nie był długi. To były listy pisane przez nią do kamery, mówione do męża, który wyjeżdżał stale za granicę, prawda? I oni się rozwodzili. Ona tego rozwodu, ona go kochała. Ona go potem zresztą przyjęła. Po realizacji tych 3 części ona go przyjęła. Zobowiązała córkę, żeby się tym ojcem opiekowała. Więc to był film taki o miłości dzieci, miłości, próby definicji rodziny. Co to jest rodzina? Co to jest za zjawisko? Jak można to zbudować? Jak ona jest potrzebna człowiekowi? Jakie daje wsparcie takie no, wszechstronne.
I wiem, że ten film, tą drugą część, czyli listy, były listy niewysłane, listy napisane. Wiem, że Kuc, który mi dał nagrodę właśnie tam na tym festiwalu w Katowicach z Lechem Majewskim, prawda? Za skromność, jak w Kulturze pisali, za skromność została nagrodzona. Nie, chyba za talent też, przepraszam. Nie, ja myślę, wiesz jak się człowiek zanadto szuka formy i wysuwa swoje umiejętności, wiesz, jakby na pierwszy plan, nie ma empatii i jakby współczucia dla bohaterki, czy dla bohaterów, prawda? To po prostu jak się nie wycofuje w dokumencie i nie obserwuje, ale też można sprowokować, to po prostu to nie jest autentyczne kino. No. Wróćmy jeszcze, przepraszam, do tego, co tutaj się działo w szkole filmowej, w której w tej chwili jesteśmy. Przez wiele lat prowadziłaś zajęcia i te dylematy, które mają studenci, wiele razy ja też słyszałem razem z tobą, prowadząc zajęcia, asystując ci, pomagając, wyprowadzając filmy. Nie tylko, bo jesteśmy od lat związani. Tak, to prawda. Więc tego pracą, tak. Wielokrotnie słyszałem takie opinie, że nie można przekraczać pewnych granic, a ty mówisz o tym, że ludziom, którzy są bohaterami, to przekraczanie czasami jest potrzebne. Potrzebne jest to, żeby się wygadać. Ja myślę, że każdy człowiek ma taką potrzebę. Nawet w ćwiczeniach, prawda, zdarzały się takie przypadki, że nagle człowiek przychodził i reżyser był bardzo skromny, taki z dystansu i ostrożny, a nagle ten człowiek się otwierał, bo on tego potrzebował, że ktoś go słucha. A ponieważ czuł, że nie jest nadużywany i wykorzystany, prawda, to on naprawdę mówił, jak ja mówię, że istnieje, że każdy człowiek jest potencjalnie bohaterem filmu dokumentalnego, bo jest taką odrębną jednostką, ma własny swój świat, własne przeżywanie, własne lęki. I ja myślę, że stykanie się z takimi osobowościami, ono nas o tyle uczy, że my się weryfikujemy, bo my się nie możemy utożsamić, ale to jest tak jak odbicie w lustrze, my nagle widzimy siebie poprzez ten film. Myślimy nie jak w fabule, że ja się utożsamiam, idę z bohaterem, przeżywam, denerwuję się. Nie, ale ja zaczynam myśleć i wychodzić poza tą sferę tego człowieka i dochodzę do siebie. Mikołaju, czy to będzie tak, że profesor Grażyna Kędzielawska znajdzie swoje miejsce w twórczości profesora filmoznawstwa Mikołaja Jazdona? Znaczy, bardzo chętnie tutaj skorzystam z tej okazji, że się spotykamy i rozpoczynamy rozmowę. Właściwie ja rozpoczynam też inną rozmowę z Grażyną Kędzielawską, bo oczywiście tak, to jest wspaniała twórczość. I ja myślę, że świetnie, że się spotkaliśmy i mam nadzieję, że będzie ciąg dalszy. Ale skoro mówiłeś o szkole filmowej, o studentach, to mi się sprzed lat przypomniała wizyta moich młodszych kolegów, którzy dzisiaj są zawodowcami. Sebastian Butny jest reżyserem, Radek Władczuk jest operatorem. Kiedy do nich przyjeżdżałem, chodzili do ciebie na zajęcia i mieli takie ćwiczenie, właśnie taki portret intymny, ale analogicznie do tej naszej formy podcastu, nagrany dźwiękowo, żeby znaleźć bohaterkę, bohatera i taki dźwiękowy portret intymny. O tym nie myślimy, kiedy przychodzi nam do głowy, że jesteśmy w szkole filmowej, gdzie jest kamera i mikrofon, że także ta forma istnieje i jak pamiętam, ona dawała możliwość jeszcze bardziej intymnego sportretowania. Bez oka kamery człowiek, jak rozumiem, bardziej się potrafi nieraz otworzyć przed mikrofonem. Tak, ale to też jest sprawa tego typu, że ja zawsze uczyłam, że zawsze podpowiadałam, że mówimy, że jest coś, włączony magnetofon, prawda, ale my go nie wyłączamy. Ludzie są zahipnotyzowani. Ludzie jak zaczną mówić, to mówią. I niezależnie ile osób jest wokół. I nawet te pauzy i przerwy. I nawet
to, jak sobie ten człowiek wyobrażał tą rozmowę, jak on o sobie mówił, już jest tematem. O nim, nie wprost. To znaczy, zawsze mi tak mówił, co ty jesteś za osobą, która szuka jakiejś takiej metafory i przenośni jakiegoś uogólnienia. Nie znam takiej osoby, żeby to nie było takie wprost, takie kawa na ławę. Jak ja to mówię, że wszystko mamy, dowody są, kontrdowody i tak dalej, prawda? Że to wszystko gdzieś to są niuanse, ale to też zależy od wrażliwości własnej i studenta. Jeżeli te wrażliwości opiekuna zderzą się z tym rodzajem i on jest w stanie poprowadzić, to jest genialnie. To naprawdę. Rozmawiamy o takich intymnych portretach i filmach, ale przypominam sobie, że też zrobiłaś taki film o Górze Grabarce, który jest innym zupełnie filmem. On też jest intymny, tylko uduchowiony jest bardzo. Tak, ale właśnie szukam sposobu, żeby tutaj Grażyna nam o nim opowiedziała. To był taki film, który miał trudne podejścia. Krótko mówiąc, muszę zdradzić pewne kulisy, bo on powstał. Ja byłam na plenerze malarskim w pobliżu i pojechaliśmy na to święto. Jakie święto? Bo pewnie nie wszyscy wiedzą, o czym Niebo mówimy. Wstąpienia. To jest święto w sierpniu. I warto powiedzieć, że to jest prawosławne święto. To jest prawosławne, to jest taka góra, która zresztą otoczona jest rzeczką i tam chronili się ludzie zagrożeni epidemią. I ci, którzy się schronili i obmyli w tej wodzie. I to jest góra, jakby, na którą porastają krzyże, tak można powiedzieć. Tak, to znaczy wotywne krzyże zostają przynoszone, bo niektóre są bardzo duże. Ludzie tam chodzą na klęczkach, przynajmniej wtedy, prawda? Klęcząc przynoszą, czuwają całą noc, to trwa ten wspólny śpiew i tak dalej. Jak ja to przeżyłam, będąc na plenerze, to przyznam się szczerze, były 3 podejścia do tego filmu. Część zdjęć zrobił Jacek Błałut. Wówczas operator. Prawda? Drugie zdjęcia zrobił, nie będę wspominać, ale właściwie spuentował i zrobił film Krzysztof Ptak. A może mgła? Bo tam jest mgła bardzo ważna. Nie, ja myślę, że tam jest pewna tajemnica. Tyle bólu, te siostry zamknięte, prawda, takie odizolowane, mała cerkiew i to magiczne miejsce i to, że ci ludzie tak się schodzą, wchodzą na tą górę w nadziei, że wszystkie problemy zostaną rozwiązane i powstał pomysł, że wybrałam kilku bohaterów. I tych bohaterów, prawda, jakby wyodrębniłam, ale głównie to była obserwacja i zdjęcia poklatkowe, które wymyślił Ptak. Bo tam się to wszystko, a to wszystko robione było na kamerze. Także jakie on miał umiejętności, to o Ptaku. Proszę Państwa, czas płynie. Jesteśmy w Szkole Filmowej w Łodzi, gdzie za chwileczkę będzie obrona pracy doktorskiej Lecha Dawida. W związku z czym ty jako opiekun, recenzent chyba tam będziesz musiał biec, ale mam nadzieję, że to spotkanie nie skończy się na tym dzisiejszym tutaj przypadkowym, na tej rozmowie. Ty masz dobrego studenta mojego. A nie, ja jestem recenzentem tutaj. Ale nic nie szkodzi. On był też dobrym bardzo moim i dokumentalistą przecież świetnie. Chociaż raz nie zdał. Dobrym. Chociaż raz cicho. O czym my mówimy? Dobrze. Był świetny. Świetny. Tak, jego film dokumentalny przeszedł do annałów tutejszych klasyki filmu dokumentalnego. Ale nie, jeszcze wcześniej też robił film. Tak, ale wiesz, nawet ten pierwszoroczny film, który zrobił, to widać było już charakter pisma. O czym? On zrobił o takim człowieku bezdomnym, który... Na wsi? Tak, on potem trafił do takiego ośrodka i szukał formy. No, ale miał... Dawid jest taki, Leszek jest taki, ma swoją wizję, przyjmował moje uwagi, ale ja zawsze uważam, że ostatecznie decyduje reżyser. I o sukcesach, o kształcie,
i o swojej porażce. Opiekun jest w cieniu. No i życzę w takim razie mu dobrego powodzenia w tym. Bo Tobie też. Film już zdobył już powodzenie, ponieważ jest to film pod tytułem Jestem Bogiem, który przeszedł przez kina i odbił się jakimś piętnem na wielu ludziach. Zdobył sukces. Dziękujemy serdecznie. Ja dziękuję za to spotkanie. Dziękuję też Mikołaju za to spotkanie. Mam nadzieję, że w takim gronie się spotkamy. Ja myślę, że ten przypadek, który sprawił, że spotkaliśmy się, to chyba jest jakiś palec Boży. Na pewno. Dziękuję serdecznie. Przedświąteczny. To był podcast Filmowa Migawka. A ja żegnam się z Państwem. Sławomir Kalwinek, Filmowa Migawka, podcast Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi. Dziś spontaniczny z kawiarni Szkoły Filmowej w Łodzi, gdzie spotkałem panią profesor Grażynę Kędzielawską, dokumentalistkę, reżyserkę, wieloletnią moją mentorkę, współpracownicę. No bo tak było też, robiliśmy też razem różne rzeczy i filmy. I profesora Mikołaja Jazdona, podporę polskiej filmoznawstwa polskiego. Dziękuję serdecznie za to spotkanie. Zapraszam Państwa na kolejne. Do usłyszenia. No i życzę wesołych świąt. I spotykamy się za rok, czyli po nowym roku. Do usłyszenia i do zobaczenia. To był podcast Filmowa Migawka.